Dzień dobry. Dziś dzień 121, 25 sierpnia. Jest 5:30 i czas rozpocząć dzień. Pokażę Wam, jak będzie wyglądał cały mój dzień. Tak się właśnie zaczyna. Jest jeszcze zupełnie ciemno. Za jakieś pół godziny zacznie świtać, bo dzień jest już coraz krótszy. Więc muszę się zwijać, kiedy jest jeszcze ciemno. Wypełznięcie ze śpiwora to jest najmniej lubiany przeze mnie moment dnia, no ale co zrobić? Kanada jest już tak blisko, że bardzo chciałabym tam już być. Jestem w Bob Marshall Wilderness, takim najdzikszym miejscu na całym szlaku. Jest bardzo ładnie, biwakuję nad wodospadem, słyszę jego szum. Więc zaraz pożegnam wodospad i będę dreptać dalej. No co, moje jedzenie wisiało pomiędzy drzewami. To miejsce jest dosyć popularne, więc ktoś zainstalował linę. Zwykle muszę wieszać na drzewie. Kosmetyki, jedzenie, garnek, śmieci. To wiesza się na drzewach, żeby niedźwiedzie nie miały do tego dostępu. No i czas na śniadanie. Ostatnia rzecz przed wyjściem. Dobre jedzenie, chleb z nutellą, no i tradycyjne kakao. Żadnych trocin zwanych owsianką, ani tym bardziej tortilli w życiu. To właśnie jest ten fajny wodospad. Czas go pożegnać. Szósta 40 w drogę. Jak zwykle noc była bardzo zimna i jeszcze leży Sean. Słońce już zeszło. 7:30, będzie lepiej. To jest Chinese Wall. Jedna z największych atrakcji tych okolic. Skalisty klif, który ciągnie się przez 40 mil. Ślad misia, mały, wygląda na wczorajszy. Dziś wyjątkowo długo było zimno, dopiero po 10, i teraz zdjęłam bluzę i rękawice. Straszne. Zbliża się już pora drugiego śniadania. Dzień zawsze dzielę na takie 3 etapy. Pierwszy od śniadania do drugiego śniadania, drugi od drugiego śniadania do lunchu i trzeci od lunchu do wieczornego biwaku. Robię 2 przerwy w ciągu dnia. Obie mają gdzieś pół godziny. No i właśnie dlatego, że przez cały dzień zasuwam, jestem w stanie być tak szybka jak inni, a w zasadzie jestem szybsza niż większość. No więc jestem zadowolona z tego. A teraz szukam jakiegoś ładnego miejsca na drugie śniadanie. W tej lokalizacji chyba nie można nic zarzucić, widok jest świetny. No a na drugie śniadanie tradycyjny niezdrowy zestaw. No może nie zupełnie niezdrowy, bo przecież suszone owoce i powiedzmy, że klify są w miarę zdrowe. Biorę się za dostarczanie energii. Specyfika CDT to też wybór trasy. Szlak oficjalny prowadzący z tamtej przełęczy, którą przyszłam, skręca teraz w prawo, a w lewo skręca szlak doliną Spotted Bear River, którą można dojść do Kanady o 1 dzień wcześniej. Bardzo wielu wędrowców wybierze właśnie ten szlak. Można przejść CDT wędrując cały czas drogami i asfaltem, nigdy nie widząc znaku szlaku, i to też będzie nazywało się CDT. No taka
sytuacja tutaj panuje. Ja oczywiście idę szlakiem oficjalnym. Gdybym chciała iść jakimś krótszym szlakiem, to po prostu wybrałabym inny. No to lecę. Wychodzi na to, że będę musiała zmienić zdanie, bo na tamtym grzbiecie jest świeży pożar. Jest dosyć duży, wieje w moją stronę, a ja mam iść cały czas tą doliną, więc chyba bezpieczniej będzie wrócić na przełęcz i pójść doliną Spotted Bear. No, teraz lepiej widać. Myślę, że nie warto pakować się w pożar lasu, no trudno. Kłęby dymu, dosyć strasznie. Przypuszczam, że jestem biała jak ściana, albo jak kartka papieru, prosto z papierni, jak pustynna na granicy z Meksykiem. W każdym razie sfrunęłam z tej przełęczy, bo jak na nią doszłam, to zauważyłam, że jest drugi pożar z drugiej strony, tak myślę. No bo niemożliwe, żeby po dwóch stronach w to samo miejsce wiał wiatr i zaciągał dym. Widzę, jak ten dym płynie po niebie. Przede mną niebo błękitnieje, więc już troszkę adrenalina opadła, ale no nie ciekawie. Jestem strasznie głodna, więc muszę się gdzieś zatrzymać na chwilę, ale nie będzie to długa przerwa. Chcę dziś jak najdalej dojść i uciec stąd. No to na razie tyle. Tego wszystkiego zapomniałam wam pokazać, jak przechodzę rzekę. No teraz mam znowu mokre buty, ja już się cieszyłam, że są dziś suche. Teraz do przejścia mam strumień, ale ten jest nieduży, więc po kamieniach. Spotkałam ostatnio chłopaka, który rzucił wędrówkę szlakiem, bo okazała się czymś zupełnie innym niż sobie wyobrażał. Mówił, że jest potwornie nudno, że jest to potwornie męczące i nie jest to zupełnie takie, jak oglądał na YouTubie. No, nie jest fajne. No i to prawda w zasadzie. Może taki dzień jak dziś nie świadczy o tym, że jest nudno, ale właśnie żyje się w permanentnym dyskomforcie. Albo jest gorąco, albo jest zimno, albo są pożary, albo rzeki jakieś do przejścia. No właściwie nie robi się tego dla przyjemności, tylko dla satysfakcji, którą się ma, kiedy się skończy. A niektórzy po prostu nie lubią chodzić, no i to też jest spory kłopot. To właśnie oni najczęściej na początku rezygnują. No a teraz jest już tak blisko, ale ja też jestem już troszkę zmęczona, zwłaszcza po takim dniu jak dzisiejszy. No ale tak właśnie wygląda wędrówka szlakiem. No to idę dalej na północ. Wśród śladów wszystkich znajomych, którzy idą też tym skrótem, znalazłam jeszcze ślad misia świeży. No jeszcze mi tego brakowało. Będę teraz śpiewać i gadać do siebie, no żeby tego misia nie spotkać. Jadą, jadą misie, tra la 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 la. Śmieją im się pyśnie, tra la 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 la. Pojechały do lasu, narobiły hałasu. Pojechały do boru, narobiły rumoru. No i to jest właśnie moja recepta na misie. Śpiewam im tą piosenkę i jak na razie żadnego nie spotkałam od Colorado. Mam nadzieję, że będzie działać tym razem też. No i miałam rację, sądząc, że są dwa pożary. Szlak jest zamknięty, tylko że napisali o tym dopiero tutaj, a nie na początku na przełęczy. Pożar jest tutaj. Ja jestem teraz tutaj, więc teraz to już za późno. No, ale jest drugi pożar, którego tutaj nie ma. Ten jest z 24 sierpnia, czyli z wczoraj, a ja zobaczyłam pożar gdzieś tutaj i oficjalna CDT leci tędy, tu zakręca i wraca, no i tam się gdzieś spotkają. No więc wybrałam tą opcję, bo widziałam ten pożar, a dopiero jak byłam tutaj, to zobaczyłam ten. No i no w każdym razie żyję, idę dalej.
No wreszcie, 20:48. Nie mogłam znaleźć dobrego miejsca na biwak. Musiałam przejść przez lodowaty strumień na drugą stronę, żeby znaleźć to miejsce. Rano będę musiała wrócić na drugą stronę. O, co za dzień. Nic, czas się rozwija. Namiot rozbity, jeszcze tylko muszę powiesić linę na jedzenie. Zrobię to na takim małej choince. Zwykle kolację jadam w namiocie, ale tutaj ze względu na misię, no, staram się w oddaleniu spożywać. Na kolację są ziemniaki z boczkiem, trochę masła. Powieszone, ale bardzo kiepsko. Większość ludzi wiesza kiepsko, więc może nic się nie stanie, ale po prostu jest za nisko. O, tu jest ziemia, lina. No trudno. Ach, ale jestem zmęczona. Co za dzień. Miał być zwyczajny, a był pełen przygód. Właśnie opisałam te wszystkie przygody w swoim dzienniku. Sorry za to światło. Który zawsze piszę. No i czas zanurzyć się do śpiwora. Dzień 121 odchodzi do przeszłości. A teraz mój ulubiony moment dnia. Dobranoc.